Broszura ogłasza, że 140 kilometrów od Kijowa powstaje największa w Europie elektrownia na paliwo jądrowe. W bardzo malowniczym zakolu rzeki Prypieć, jeśli wierzyć załączonym zdjęciom. Tak, zdjęcia robią wrażenie, ale liczby robią jeszcze większe. Pierwszy i drugi etap budowy to łącznie 4 potężne bloki. Każdy z nich ma generować 1000 megawatów mocy elektrycznej. 1000 megawatów. Z jednego tylko reaktora? Dokładnie. Przy czym moc cieplna samego rdzenia to ponad 3000 megawatów. Dokument powołuje się tu na wytyczne planów gospodarczych na lata 76 do 80. Wynika z nich, że energia jądrowa ma dostarczyć od 13 do 15 milionów kilowatów nowej mocy. I połowa z tego to będą właśnie te nowe reaktory RBMK. Przełóżmy to na naszą codzienność. Każdy z nas w naszych fabrykach czy zakładach zna to irytujące uczucie, gdy w radiu ogłaszają na przykład 20 stopień zasilania. Maszyny stają, żarówki przygasają. A tutaj mówimy o zasileniu, powiedzmy, całego potężnie uprzemysłowionego województwa, z jednego kompleksu budynków. Skala jest bez precedensu. No i właśnie ta skala natychmiast budzi we mnie pewien niepokój. Czy budowanie takich gigantycznych, centralizowanych jednostek nie jest trochę jak wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka? To znaczy, pytasz o ryzyko awarii? Tak. Nagła usterka takiego molocha oznaczałaby przecież natychmiastową utratę 1000 megawatów w całej sieci. Przecież to by mogło sparaliżować przemysł w połowie kraju. Rozumiem obawy, ale jeśli spojrzymy na szerszy kontekst, ten rzekomy mankament okazuje się w zasadzie koniecznością. Nasze rozrastające się kombinaty metalurgiczne po prostu nie mogą opierać się na setkach małych, rozproszonych kotłowni węglowych. Wymagają ciągłego zasilania. Wymagają potężnego i, co kluczowe, stabilnego strumienia elektronów. A co do obaw o załamanie sieci w wyniku usterki, konstruktorzy nie zostawili tego absolutnie przypadkowi. Broszura wprowadza tu bardzo fascynujący element, o którym rzadko mówi się w kontekście energetyki. Masz na myśli ten cały system informacyjno-obliczeniowy, skala. Dokładnie, system skala. No właśnie, zatrzymajmy się przy tym na moment, bo to mnie uderzyło. Kiedy czytam w literaturze o komputerach przemysłowych, to przed oczami mam wielkie szafy na karty perforowane, gdzie maszyna licząca mieli dane przez 2 godziny, żeby wypluć jakiś jeden wynik. Taki mamy obraz cybernetyki, poprawda? A tutaj, w tej broszurze twierdzą, że system skala steruje elektrownią w czasie rzeczywistym. Czy to znaczy, że oni chcą, całkowicie wyeliminować człowieka z procesu sterowania tak potężnym reaktorem? Nie wyeliminować, zdecydowanie nie. Raczej wspomóc ludzkiego operatora na poziomie, który dotąd był zupełnie nieosiągalny. Wspomóc w jaki sposób? Skala to system ciągłej technologicznej kontroli. W tak gigantycznym reaktorze zachodzą dziesiątki tysięcy procesów termodynamicznych na sekundę. Zwykły inżynier z suwakiem logarytmicznym, czy nawet przed całym panelem analogowych wskaźników, po prostu nie jest w stanie wyłapać subtelnych wahań temperatury. We wszystkich strefach rdzenia naraz? Otóż to. Nowoczesna cybernetyka skanuje te parametry błyskawicznie. Komputery reagują na odchylenia ułamki sekund po ich wystąpieniu, zanim w ogóle staną się one problemem. Dlatego ten kolos jest tak stabilny. Dobrze, ale aby w pełni zrozumieć, czym w zasadzie ten cały wspaniały komputer steruje, musimy zajrzeć do wnętrza samego betonowego szybu. Co właściwie kryje się pod tym skrótem RBK-1000? To po prostu reaktor dużej mocy kanałowy. Kanałowy. I to jest słowo klucz, prawda? Doczytałam, że rdzeni to wcale nie jest jeden wielki stalowy kocioł ciśnieniowy, do jakich przyzwyczaiła nas zachodnia inżynieria. Nie, to zupełnie inne podejście. To potężny układ uranowo-grafitowy. Wyobraźmy to sobie wizualnie. To taki wielki cylinder ułożony z grafitowych bloków, przez które przechodzą pionowe rury. Tych rur, czyli tak zwanych kanałów technologicznych, jest tam dokładnie 1693. Dokładnie tyle. I każda z tych rur to taki mały, samodzielny obwód.
Wewnątrz nich znajduje się paliwo, dwutlenek uranu, co ciekawe, wzbogacony zaledwie do poziomu 1,8%. Woda pod ciśnieniem wpływa do tych kanałów z dołu, opływa gorące pręty i gotuje się. I to gotuje się bezpośrednio w samym reaktorze. To, o czym wspominasz, to niezwykle ważne rozróżnienie techniczne. My tu mówimy o systemie jednokonturowym. Czyli bez tego drugiego, pośredniego obiegu. Właśnie. Woda wpływająca do rdzenia błyskawicznie zamienia się w mieszankę parowo-wodną. Stamtąd trafia do takich ogromnych bębnów, to są separatory. Tam para, która ma dokładnie 284 stopnie Celsjusza, jest po prostu oddzielana od wody. I z tego, co widzę na schemacie, uderza z gigantyczną siłą prosto na łopatki potężnych turbin. Zgadza się. 2 turbin o mocy 500 MW każda. Brak ciężkich wymienników ciepła, brak strat na drugim obiegu. Po prostu czysta efektywność inżynieryjna. Zanim przejdziemy do tego wielkiego apetytu na wodę, musimy wyjaśnić jeszcze jedną rzecz z samej fizyki reaktora. Rzecz, która dla laika może się wydawać całkiem nielogiczna. Zamieniam się w słuch. Broszura bardzo dużo miejsca poświęca temu potężnemu blokowi grafitowemu. Wyjaśnijmy to, bo to często umyka w takich ogólnych dyskusjach. Uran reaguje i wydziela ciepło, to wiemy, ale po co tam są włożone te setki ton grafitu? Och, to jest absolutne serce fizyki jądrowej. Grafit pełni tam funkcję tak zwanego moderatora, czyli mówiąc prościej, spowalniacza neutronów. Spowalniacza, ale zaraz to wydaje się całkowicie sprzeczne z intuicją. Skoro chcemy wywołać potężną reakcję łańcuchową i uzyskać ogromną moc, no to po co wciskać hamulec? To doskonałe pytanie. Użyjmy analogii. Wyobraźmy sobie stół bilardowy. Jeśli uderzymy bilę z maksymalną, brutalną siłą, to ona bardzo często po prostu odbije się od bandy z hukiem i zupełnie minie kieszeń, prawda? No tak, rykoszetuje po całym stole. Dokładnie tak samo jest w reaktorze. Neutrony uwalniane podczas naturalnego rozszczepienia uranu poruszają się po prostu zbyt szybko. Z ogromną energią przemknęłyby obok innych atomów uranu, w ogóle ich nie rozszczepiając. Czyli reakcja by wygasła. Otóż to. Ale kiedy te pędzące neutrony uderzają w atomy grafitu, tracą część swojej kinetycznej energii. Zwalniają. I dopiero takie powolne, nazywamy je termicznymi neutrony, mają odpowiednią prędkość, by zostać złapane przez kolejny atom uranu. I wywołać następne rozszczepienie. Właśnie. Dlatego bez tego grafitowego hamulca cały ten ogień bez płomieni natychmiast by zgasł. Fantastyczne wyjaśnienie. I to płynnie prowadzi nas z powrotem do mojego pierwszego porównania z tym pędzącym pociągiem. Dokument opisuje tak zwaną salę centralną reaktora. Znajduje się tam rozładówczo-załadówcza maszyna, w skrócie RSM. Ach, maszyna RSM. Prawdziwe cudo radzieckiej inżynierii. Zdecydowanie cudo. Z opisów wynika, że to urządzenie o masie setek ton wisi tuż nad pracującym reaktorem. Z broszury dowiadujemy się, że ta maszyna podjeżdża nad jeden z tych 1693 kanałów i po prostu wymienia zużyte paliwo na nowe, podczas gdy reaktor pracuje na absolutnie pełnej mocy. Zgadza się. Bez zatrzymywania turbin. Z całym szacunkiem do konstruktorów, ale dla mnie to brzmi jak proszenie się o katastrofę. Przecież w środku tego kanału woda gotuje się w temperaturze blisko 300 stopni pod jakimś koszmarnym ciśnieniem. Ponad 70 atmosfer. No właśnie, jak można otworzyć taką rurę na żywo, nie powodując przy tym potężnej eksplozji pary, która rozerwałaby wszystko wokół w promieniu kilometra? To jest właśnie to inżynieryjne mistrzostwo, o którym wspominałem na początku. Oczywiście nikt tam nie otwiera kanału po prostu jak kapsla od butelki z oranżadą. Ulżyło mi. Maszyna RSM to zrobotyzowana, wysoce zaawansowana śluza ciśnieniowa. Kiedy ta kilkusettonowa bestia zjeżdża nad konkretny kanał, najpierw mechanicznie zespala się z jego wlotem. Tworzy z nim absolutnie szczelne połączenie. Taki kołnierz uszczelniający. Dokładnie. Następnie, i to jest kluczowe, wewnątrz samej maszyny RSM ciśnienie zostaje sztucznie podniesione i zrównane z ciśnieniem panującym w pracującym pod nią kanale reaktora. Czyli ciśnienia się równoważą. Tak. I dopiero kiedy warunki fizyczne po obu stronach śluzy są identyczne, ten zawór zabezpieczający kanał można całkowicie bezpiecznie otworzyć.
przepływ wody chłodzącej rdzej zostaje zachowany, a specjalny zrobotyzowany chwytak po prostu wyciąga ten stary, gorący zestaw paliwowy do środka maszyny. Do bębna z osłoną antyradiacyjną. Zgadza się, ekranowanego promieniochronnie. Po czym wsuwa zupełnie nowy pręt z uranem, szczelnie zamyka zawór i dopiero wtedy to gigantyczne ciśnienie w maszynie jest stopniowo redukowane. Więc chcesz powiedzieć, że cała ta niemal kaskaderska operacja odbywa się bez choćby minimalnego spadku ciśnienia w samej głównej instalacji? Absolutnie tak. Zauważ, że każdy z tych kanałów to de facto osobny mikroreaktor. Ma swój własny obieg wewnątrz tego wielkiego bloku grafitowego. Z perspektywy naszego centralnego planowania, gdzie każdy przestój huty oznacza gigantyczne straty i opóźnienia, taki reaktor to jest skarb. Reaktora, którego nie trzeba wyłączać na miesiąc, żeby go zatankować? To prawdziwy święty graal niezależności energetycznej. Niesamowite. Skoro jednak mamy tak gigantyczny układ, który dzięki tej maszynie może działać miesiącami, a nawet latami bez absolutnie żadnej przerwy, to pojawia się problem ogromnych ilości generowanego ciekła. Broszura poświęca całe strony układowi wodnemu. Zapotrzebowanie tego kompleksu na wodę jest po prostu monstrualne. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Dokument wspomina o stworzeniu sztucznego zbiornika wodnego o powierzchni, uwaga, 12 km². Mieści on 60 milionów metrów sześciennych wody zasilanej z samej rzeki Prypieć. I tutaj pojawia się kolejny skomplikowany termin – KMPC. Co dokładnie się za tym kryje? KMPC to skrót od konturu wielokrotnej wymuszonej cyrkulacji. Brzmi bardzo sucho i akademicko, ale sama mechanika tego obiegu jest fascynująca. Pamiętajmy, że moc cieplna reaktora to, jak czytałaś, ponad 3000 megawatów. Turbiny odbierają z tego 1000 megawatów użytecznego prądu. Więc gdzie podziewa się reszta tej energii? Musi zostać błyskawicznie odebrana i rozproszona w postaci ciepła właśnie przez wodę chłodzącą. Woda w tym zamkniętym układzie KMPC krąży po prostu wielokrotnie, tłoczona pod potężnym ciśnieniem przez główne pompy cyrkulacyjne. Zanim zdoła odebrać wystarczająco dużo ciepła, by w bębnach zmienić się w użyteczną parę, musi wykonać wiele obiegów. To jest dosłownie krwiobieg tej maszyny. I tu właśnie pojawia się mój absolutnie największy znak zapytania dotyczący bezpieczeństwa całej tej, wielkiej konstrukcji. Dokument z wyraźną dumą precyzuje, że w układzie znajduje się wielki grawitacyjny basen ciśnieniowy. Ma pojemność 20 000 metrów sześciennych. Tak zwany system awaryjnego chłodzenia rdzenia. Tak. I ma on zapewnić awaryjne chłodzenie całego układu w przypadku nagłej utraty zasilania tych wielkich pomp. Ale doczytałam się też, że ten grawitacyjny spływ wody wystarcza na zaledwie do 3 minut. 3 minuty. Przecież jeśli w moim samochodzie zepsuje się pompa oleju, to silnik zaciera się niemal natychmiast, a my tu mówimy o gigantycznym jądrze atomowym. Czy 3 minuty na przywrócenie chłodzenia to naprawdę ma być ten wspaniały bufor, który pozwoli inżynierom spać spokojnie? To rodzi bardzo ważne pytanie o samą inercję cieplną takich potężnych układów. Oczywiście z punktu widzenia naszego codziennego doświadczenia 3 minuty to moment. Tyle co zaparzenie dobrej herbaty. Zdecydowanie zbyt mało na ratowanie reaktora. Ale w inżynierii procesowej to jest potężna ilość czasu. Pod warunkiem rzecz jasna, że system posiada głęboką redundancję. Projektanci RBMK nie polegają tam na ślepym losie. Zwróć uwagę na dokument. Na każdą połowę reaktora przypadają aż 4 wielkie pompy KMPC. Do pracy przy pełnej mocy wystarczą zaledwie 3 z nich. Czyli 4 jest zapasem. 4 zawsze znajduje się w trybie gorącej rezerwy. Ponadto, jeśli główna sieć padnie, do gry natychmiast wchodzą ogromne podziemne generatory diesla. W świecie komputerowej automatyki tego wspaniałego systemu Scala proces wykrycia awarii zasilania, zrzutu prętów awaryjnych spowalniających reakcję i uruchomienia pomp zastępczych to kwestia pojedynczych sekund. Więc te 3 minuty rezerwy to w zasadzie wieczność. Dokładnie tak. 3 minuty wody płynącej z basenów to czas wielokrotnie przekraczający to, czego cały system potrzebuje na ustabilizowanie reaktora w bezpiecznym stanie przejściowym. Projekt jest przemyślany do granic możliwości. Technologia technologią, ale pozostaje jeszcze ten najsłabszy element – czynnik ludzki. Nawet najbardziej zaawansowane pompy i te całe komputery Scala nic nie znaczą, jeśli
jeśli operator w sterowni z powodu zmęczenia popełni fatalny błąd. Wymiana paliwa pod ciśnieniem, pilnowanie tysięcy mrugających parametrów. Taka praca musi wiązać się z ciągłym, wręcz niewyobrażalnym stresem. Pełna zgoda. I wiesz co, broszura daje na to odpowiedź, która dla mnie jest równie fascynująca, co te wszystkie pompy i reaktory. Rozwiązaniem problemu błędu ludzkiego jest, jak wynika z broszury, zbudowanie utopijnego społeczeństwa. Zgadza się. Przejście od czystej technologii do socjologii w tym dokumencie jest po prostu uderzające. Pod koniec broszury widzimy obszerne plany i piękne fotografie nowo budowanego miasta – Prypieci. I to nie jest zwykłe osiedle pracownicze, jakie my znamy z naszego polskiego podwórka. Kiedy u nas na Śląsku budowano miasta wokół kopalni węgla, no to z czym to się wiązało? Z dymiącymi kominami, smogiem, rzędami ciasnych familoków i wiecznym hałasem maszyn. Surowe, industrialne warunki życia. A tu Prypeć na tych zdjęciach przypomina prospekt jakiegoś wakacyjnego kurortu nad rzeką. Widać szerokie, słoneczne aleje, pełne zieleni, jasne, nowoczesne bloki mieszkalne. Są też świetnie zaopatrzone supermarkety, wielkie kompleksy szpitalne, przedszkoła dla dzieci całego personelu. Mają nawet specjalne szkoły zawodowe kształcące kadry wyłącznie na potrzeby elektrowni. Co to wszystko właściwie oznacza? Że państwo radzieckie nagle stało się państwem dobrobytu z nieograniczonymi funduszami na luksus? Nie o luksus tu chodzi, a o głębokie, pragmatyczne zrozumienie natury pracy z tak wysoce wrażliwym układem technologicznym. Mamy tu do czynienia z fenomenem tak zwanego monomiasta. Zostało zaprojektowane z jednym nadrzędnym celem – usunięciem jakiegokolwiek stresu z codziennego życia operatorów i inżynierów. Czyli to chłodna kalkulacja? Absolutnie. Wyobraźmy to sobie. Jeśli człowiek, fizyk czy inżynier, który na swojej zmianie w sterowni odpowiada za kontrolę ciśnienia w 1600 kanałach. Jeśli musi po pracy stać 3 godziny w kolejce po mięso na obiad. Właśnie. Albo zastanawiać się, czy w przedszkolu będzie rano wolne miejsce dla jego małego dziecka, to jego koncentracja za konsoletą drastycznie słabnie. Prypeć to nie kurort, to narzędzie pracy. Zapewniając inżynierom i ich rodzinom niespotykany wysoki standard życia, piękne otoczenie rzeki Prypieć i pewność jutra, państwo gwarantuje sobie jedną kluczową rzecz. Że przyjdą do pracy maksymalnie wypoczęci. Skupieni i zdolni do bezbłędnej obsługi tych niesamowitych maszyn. To model industrialnej koegzystencji maszyn i ludzi. Społeczna inżynieria funkcjonująca ramię w ramię z nuklearną. I jestem pewien, że ten model niedługo dotrze także do nas. To ujęcie rzeczywiście diametralnie zmienia perspektywę. Ale nasza broszura wcale nie kończy się na samej Prypieci i teraźniejszości, prawda? Ostatnie strony tego dokumentu to wręcz agresywny, niesamowicie ambitny skok w przyszłość. Zgadza się, plany są imponujące. Czarnobyl to zaledwie początek. Dowiadujemy się o trwających planach rozbudowy wielkich elektrowni z reaktorami RBMK w Leningradzie, Kursku czy Smoleńsku. Co jednak najbardziej przykuło moją uwagę, to zapowiedź inżynieryjnej ewolucji samej maszyny. Z dokumentu wynika jasno, że konstrukcja RBMK ma potężne, ukryte rezerwy operacyjne. I to jest ta największa siła modularności. Poprzez zastosowanie w kanałach czegoś, co dokument nazywa intensyfikatorami wymiany ciepła. Inżynierowie planują podnieść moc z 1000 na, uwaga, aż 1500 MW z dokładnie tego samego reaktora. Nowy wariant ma zostać zbudowany między innymi w zakładach w Ignalinie. Zgadza się. Reaktor RBMK 1500. Zastanawia mnie tu jedno. Jeśli u nas w kraju, w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu, budujemy silnik, to nie możemy z dnia na dzień kazać mu generować 50% więcej mocy. Po prostu pęknie mu żeliwny błok od ciśnienia. Jak to w ogóle możliwe, że z reaktora o niemal takich samych wymiarach chcą wycisnąć aż o połowę więcej prądu? Fascynujące jest tutaj to, że radzieccy inżynierowie całkowicie zmienili paradygmat projektowania wielkich układów. Kluczem, o którym wcześniej wspominałem, jest ta pełna modularność. To ona pozwala na całkowite ominięcie tradycyjnych limitów, o których mówisz. Jak w przypadku silnika.
Pozostajmy przy Twojej motoryzacyjnej analogii. Wyobraźmy sobie, że pewnego dnia orientujemy się, iż nasz silnik zżerania może wyprodukować 50% mocy więcej. I to tylko dlatego, że zmieniliśmy wewnętrzny kształt samych rur wydechowych i kolektora wsącego, w ogóle nie ingerując w konstrukcję ciężkiego stalowego bloku silnika. Czyli to wszystko jest możliwe dzięki temu, że reaktor RBMK to tak naprawdę zbiór tych pojedynczych rur, a nie jeden lity garnek ciśnieniowy, z którym nie da się już nic zrobić po odlewaniu. Dokładnie tak. Broszura bardzo wyraźnie, niemal jak w manifestie, wskazuje na główne atuty technologii kanałowej. To wysoka niezależność, względna prostota seryjnej produkcji całych gotowych modułów w zwykłych, ciężkich fabrykach zbrojeniowych oraz wygoda elastycznego zwiększania mocy. Poprzez usprawnianie pojedynczych małych elementów. Skoro cały ogromny reaktor składa się z 1600 powtarzalnych, identycznych jednostek, to inżynierowie nie muszą w ogóle przeprojektowywać fundamentów budynku elektrowni czy masywnych, gigantycznych osłon biologicznych chroniących przed promieniowaniem. Do bardziej turbulentnego przepływu poprzez dodanie owych intensyfikatorów. Dzięki temu zjawisku ta sama woda fizycznie odbierze znacznie więcej ciepła ze zmodernizowanych, nowszych prętów paliwowych. Cała ogromna, droga struktura grafitowa i obudowa zewnętrzna pozostają w zasadzie bez większych zmian. Widziałam też na samym końcu, że wspominają o pracach nad koncepcją tak zwanego jądrowego przegrzewania pary w kanałach. To wyraźnie sugeruje, że 1500 MW to wciąż nie jest ich ostatnie słowo w udoskonalaniu tej platformy. I to jest logiczny, nieunikniony wręcz krok naprzód. Ta technologia z założenia nigdy nie miała być ostateczna i statyczna. Została od deski do deski zaprojektowana jako rozwojowa, elastyczna platforma. I właśnie dlatego z pełnym przekonaniem uważa się, że reaktory kanałowe to autentyczna przepustka do pełnej niezależności energetycznej państw bloku. Technologia, która będzie rosła i ewoluowała wraz z rosnącymi potrzebami przemysłu. To niesamowita wizja. Zbliżając się powoli do końca naszej dzisiejszej dogłębnej analizy dokumentów, spróbujmy na chłodno zebrać te najważniejsze wnioski. Zdecydowanie warto to podsumować. Zobaczyliśmy dziś, jak rozwiązuje się dramatyczny problem braku zasilania dla całych uprzemysłowionych regionów za pomocą tych pojedynczych, gigantycznych bloków o mocy aż 1000 MW. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze sam reaktor kanałowy, w którym tysiące rur chłodzących otoczonych moderującym reakcją grafitem potrafi pracować bez ustanku z pomocą zrobotyzowanej maszyny ładującej na bieżąco nowe paliwo, nie przerywając pracy elektrowni choćby na jedną cenną dla przemysłu sekundę. Czysta ciągłość produkcji prądu. Następnie przyjrzeliśmy się niezwykle rozbudowanemu krwiobiegowi cyrkulacji wody i wyśrubowanym mechanizmom obronnym opartym na awangardowych komputerach Scala, systemom, które ewidentnie dają planistom poczucie całkowitego spokoju i bezpieczeństwa w zarządzaniu tymi molochami. I poznaliśmy zupełnie nową jakość inżynierii społecznej na przykładzie miasta Prypieć. Miejsca, gdzie idealne, bezstresowe miasto staje się buforem bezpieczeństwa i służy utrzymaniu największej koncentracji załogi u steru tej wielkiej technologii. Wszystko to nieuchronnie prowadzi nas do nowej ery. Ery jeszcze potężniejszych, rozbudowywanych modułowo reaktorów RBMK 1500, które już stają się rzeczywistością. Podsumowując to wszystko z mojej perspektywy. Ta nieduża, niepozorna broszura z Kijowa nie jest wcale zwykłym technicznym raportem z jakiejś budowy za wschodnią granicą. To potężny manifest, zwiastun czasów, w których ograniczenia węglowej przeszłości odejdą wreszcie w zapomnienie. To wizja, w której wielkie, zautomatyzowane elektrownie wyznaczają rytm całej naszej gospodarki. I to z kolei nasuwa pewną bardzo prowokacyjną myśl, z którą chciałabym nas wszystkich dzisiaj na koniec zostawić. Zwróćmy mocno uwagę na ten silny nacisk, jaki dokument kładzie na zjawisko modularności. Na tę ciągłą, nieprzerwaną możliwość ulepszania reaktorów bez zatrzymywania ich pracy na wymianę części. Kanał po kanale. Właśnie, kanał po kanale, element po elemencie. Zastanówmy się nad tym nieco głębiej. Skoro gigantyczna maszyna może, powiedzmy, wymieniać i ulepszać swoje własne narządy, pracując nieustannie na pełnych obrotach,
to jak będzie ona wyglądała za kolejne 2 czy 3 dekady? Przenieśmy się na chwilę wyobraźnią do tego odległego, niesamowitego roku 2000. Do czasów zupełnie nowej cybernetyki. Tak. Czy wtedy te niesamowite, rosnące kompleksy energetyczne nie zaczną przypominać, gigantycznych metalowych organizmów, takich żywych bytów przemysłowych, które sterowane przez szybką ewolucję systemów, takich jak, powiedzmy, nowsze generacje systemu Scala, będą całkowicie samoczynnie unowocześniać swoje podzespoły, podnosić własną moc z każdym rokiem i w lot adaptować się do nowych warunków zewnętrznych bez ingerencji człowieka. To wizja maszyn, które same kierują swoim rozwojem. Dokładnie. Gdzie wobec tego leży ostateczna granica takiej przemysłowej ewolucji? I czy kiedykolwiek nadejdzie taki moment, w którym maszyny te staną się tak wysoce niezależne od swoich budowniczych, że zaufamy im w 100%? To fascynujące pytanie, z którym warto dzisiaj pozostać, patrząc na tę mocno i stabilnie świecącą w naszych domach żarówkę. Dziękujemy za dzisiejsze wspólne spotkanie z dokumentami i odkrywanie fascynujących fundamentów naszej, jak wszystko na to wskazuje, niezwykle jasnej i potężnej przyszłości. Do usłyszenia.